Cześć kochani, jak zwykle witam Was Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dla tych, być z Państwa, którzy może po raz pierwszy zawędrowali na ten kanał, chcę po prostu powiedzieć, czym się tu zajmujemy. Po prostu wszechstronną promocją zdrowia, przekazywaniem informacji, wiedzy, edukowaniem. Każdy z nas, który pracuje, czy mój syn Piotr, czy ja, czy inni po prostu z Was komentujący, każdy z nas ciągle się uczy. To nie ma tak, że ta praca ma już jakiś kres. Każdego dnia wszystko się zmienia. I o czym dzisiaj? No, jak widzicie, oczywiste, co z tymi owocami, co z tymi warzywami, co z tym naszym w ogóle jedzeniem. Sprawa jest trochę filozoficzna, pozornie, i można powiedzieć, że tak, to jest takie, wiecie, taki szałtaj-bałtaj, jak to mówią u mnie na Podlasiu, że w koło Macieju, no przez wszystko wiemy, nie wszystko wiemy. Ja łapię się często, słuchajcie, kochani, na tym, że dla mnie pewne rzeczy, na przykład robię wykłady na szkoleniach, prelekcji i tak dalej, i wydaje mi się, po co ja to w ogóle mówię, do kogo? Przecież ci ludzie wszystko wiedzą. Ale to tylko mnie się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że jest takie coś z psychologią związane, że taki mechanizm, że jeżeli mnie się wydaje, że ja wiem coś, to znaczy, że to wszyscy wiedzą. Okazuje się, że nie. I czasami okazywało się właśnie podczas różnych moich jakichś wykładów i tak dalej, podczas szkoleń, że ludzie byli zaskoczeni czymś tam. I spotykamy się co praktycznie co drugi dzień z wieloma z Was. No i czym Was mogę zaskoczyć? No niczym. Wydaje mi się, że wszystko wiecie, co ja wiem. Z kolei Wam się może wydawać, że Wy wiecie wszystko to, co i ja wiem. No niestety nie, dlatego że każdy z nas pracuje w innych zawodach, zajmuje się czymś innym i każdy z nas ma jakiś poziom ignorancji. Jest tak zwana ignorancja negatywna. Panie, ja kompletnie o tym nie słyszałem, to jest bzdura, nie ma o czym mówić. A więc to jest człowiek zamknięty w swojej ignorancji, nie chce się nauczyć. I jest tak zwana ignorancja pozytywna, gdzie ten zainteresowany mówi, tak, Boże, nigdy nie słyszałem o tym. To niech mi pan to opowie albo pani. Więc ja tak samo nieraz mówię, że słuchaj, powiedz mi o co chodzi, stary, bo ja pierwszy raz o tym słyszę, bo nie jestem kompetentny w danej dziedzinie, jest sprawa załatwiona. Czy jestem kompetentny w tej dziedzinie, którą tutaj poruszam? No nie, też nie do końca. Myślę, że więcej wiem niż wielu innych, bo się od prawie 30 lat zajmuję profilaktyką zdrowotną, to jest moja pasja, mój konik. To jest szerokie pojęcie, to są pola magnetyczne, to jest suplementacja, odżywianie, to jest woda, to jest sposób radzenia sobie ze stresem i tak dalej. Wszystko, co służy zdrowiu, naszemu dobrostanowi, temu tak zwanemu wellness, dobremu sam po prostu poczucia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, dzisiaj następny temat, bo niby wiemy, co tam jest w tych owocach, warzywach, że pestycydy, że to, że tamto, ale może odkryją się jakieś nowe pola wiedzy. Tym bardziej, że posłużyłem się, uważam, bardzo ciekawym artykułem. Zaraz do tego przejdę, ale na początek, kochani, proszę od razu o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału. Proszę od razu w górę lajki. No co? No, przepraszam, co prawda ludzie wykształceni nie powinni mówić no. Jest taki dowcip z PRL-u, posłużę się dygresjami, że jakiś cudzoziemiec jeszcze w zamierzchłych czasach, że tak powiem, przyleciał do Polski i w rozmowie z wieloma ludźmi w końcu napotyka na milicjanta, pewnie to znacie zresztą, i mówi tak w tej rozmowie, proszę pana, bo mówi po polsku, jak to jest, że u was wielu ludzi mówi na potwierdzenia, używa słowa tak, a inni no, co to oznacza? A, proszę pana, bo ci, którzy są tacy, wiecie, no niewykształceni, tylko podstawówka, to mówią no. A ci, którzy są wykształceni, skończyli wyższe studia, mówią tak. A to pan ma wyższe studia. No,
no i tak dalej. Więc ja też używam tych kolokwializmów. Uważam, że oprócz tego język powinien być żywy. Czasami używam brzydkich słów. O, to jest prawda. Bo uważam też w pewnych sytuacjach, jakże się nie popchnie, że tak powiem, kijkiem takim mocno, to ta druga osoba, są tacy ludzie, nie zrozumie kompletnie. Trzeba przemawiać do nich ich językiem. Wtedy, o proszę pana, szacunek, panie kierowniku, bo się go tak potraktowało. Po prostu przemówiło się do niego jego językiem. Ale to jest taka dygresja. Kochani, więc proszę was o lajki, o suby, o wpisy wszelkiego rodzaju. Dlaczego? Bo wówczas algorytm YouTube'a działa i wywinduje tą audycję, wiele innych bardziej w górę. Szalenie mi zależy na tym, żeby ta wiedza docierała do wielu. Następna jeszcze mała dygresja. Kochani, w wielu moich audycjach możecie mieć takie wrażenie, że jest to szalenie pesymistyczne. Boże, tu jest źle, tu jest źle, tu nas trują, tu tak, tu siak, tu owak. Nie, kochani, to chodzi o to, że jeżeli wiemy, co nam grozi, to my możemy się bronić. Możemy używać różnych sposobów. Nie ma czegoś takiego, że nie damy rady. Naszą bronią jest wiedza, jest informacja, jest nasza świadomość i jest nasz duch. To nie jest fizyczna tylko obrona, że mogę po prostu zblokować coś, uderzyć w przeciwnika i tak dalej. To nie o to chodzi. Każdy z nas może wyrobić sobie taki odruch wynikający z ducha, albo inaczej z fizyki kwantowej, że mówię po prostu brak mojej zgody na to i koniec. I ta afirmacja, czy to moje zdanie wędruje do wszechświata, do tak zwanych pól morfogenetycznych i jest zapisane, brak mojej zgody. Basta, stop. O tak, właśnie stop. Zabraniam i koniec, kropka. I ci, którzy ewentualnie próbowaliby coś tam działać przeciwko nam, oni czują. Zwróćcie uwagę, że tak prawdę mówiąc, nie można przeciwko nam działać, zakłócając naszą wolną wolę. To my musimy się na wszystko zgodzić. I te lata 2020, 2021, 2022, zobaczcie, jak nas załatwiono. Ile wielu było chętnych, którzy podchodzili do tych punktów szczepawkowych bezmyślnie i sami podstawiali własne ręce. Kobiety w ciąży, osoby ciężko chore zostali przestraszeni i z własnej woli się decydowali. Byli również tacy, znowu dygresja, przepraszam, którym się wydawało, że no ale ja w pracy jestem, zwolnią mnie. Niechby mnie ktoś spróbował zwolnić z pracy. Oczywiście faktem jest, że już wówczas nie pracowałem. Już byłem na emeryturze. O nie, kochani, w szkołach, w zakładach pracy, dobrze, ja się zaszczepię. Proszę mi dać to na piśmie. Na jakim piśmie? Skończyłoby się w sądach. Ganiałbym tych ludzi po sądach jak ta lała. I przegraliby sprawę. Dwie sprawy z policją wygrałem w sądach. Bo z jednej strony potrafi być bardzo sympatyczny, taki wiecie, Dr. Jekyll, ale czasami to jest we mnie się budzi Mr. Hyde, taka zakała, taki potwór, że głowa mała. Więc jeżeli powiedzmy coś mi nie gra, czuję draństwo, to nie ma litości dla łotrów, dla nikczemników. Koniec, kropka. Dobrze, ale teraz wychodzimy do tematu, bo się rozgaduję. Słuchajcie, co z tą naszą żywnością jest? Czy w ogóle mamy prawa używać słowa żywność, pokarm, posiłek? Wielokrotnie mówię, mamy produkty do jedzenia w sklepach. Czy wszystkie produkty do jedzenia można określić jako żywność, posiłek, pokarm? Posil się, pożyw się. Życie nam to daje, ma dawać. Czy naprawdę daje? Wielokrotnie mówię, już w tej chwili, w tej całej masie tych 700-800 kilogramów produktów do jedzenia, które każdy z nas przeciętnie wchłania w ciągu roku, to w tej całej masie jest około w tej chwili nawet już nie 6-8, to jest 10-12 kilogramów substancji, które zdecydowanie nie są żywnością. Polepszacze, barwniki, spulchniacze,
pestycydy, osławiony glifosat, w ogóle Roundup cały, nanomikroplastik. Tego jest od metra i ciut. Radionuklidy. I to wchłaniamy. To zostaje często w nas. Na przykład plastik. To jest nieszczęście świata. Więc czy to jest po prostu pokarm? I teraz pytanie, dlaczego tak jest? A dlatego tak jest, kochani, że my pędzimy. My nie cenimy tego, co my mamy. Nie cenimy kompletnie życia. Życia w zdrowiu, w sprawności. Kompletnie. Nie zastanawiamy się nad tym. Czasami trzeba się do cholery ciężkiej zatrzymać i pomyśleć, po co ja w ogóle żyję? Jak ja chcę żyć? Co chcę osiągnąć? Jaki jest cel mojego życia? Coraz więcej wiem, dróg wybetonowanych, wyasfaltowanych, jest cudownie. Coraz lepiej się poruszać, coraz więcej ciężarówek. Ale gdzie my zmierzamy? I te ciężarówki pakują nam do miasta no właśnie nie pokarm, tylko produkty do jedzenia między innymi. My to zjadamy. Na półkach sklepowych często owoce, jeszcze tam jest tak, że na półeczkach są lustra. To wszystko jest podświetlone i mamy my kupować oczami. Jakie to fajne. W wielu sklepach są piekarnie, gdzie jest mrożone pieczywo, wsadza się do pieca, piecze się, zapach się rozchodzi i kupujemy, bo pachnie. Ale co my kupujemy? Dziadostwo. Coś, co niszczy nam jelita. O czym mówi dr Tadeusz Oleszczuk, kapitalny lekarz. Więc pytanie, co z tymi naszymi produktami do jedzenia? Dlaczego tak pędzimy? A dlatego, że żywność, przepraszam, produkty do jedzenia, widzicie, łapie się, mają być jak najtańsze. Więc po to idą subwencje i dopłaty, tylko żeby rolnik produkował. Rolnik naprawdę ma bardzo ciężką pracę. Bardzo, wbrew pozorom. Te maszyny, to wszystko, no dzisiaj w porównaniu do 25-30 lat temu to się pozmieniało i to znacznie, wiecie doskonale. Ale teraz pytanie, ten rolnik ma być zapłacone, ma być opłacony, czyli zapłacone za jego produkty jak najmniej, dlatego on musi jak najwięcej wyprodukować. Więc o co chodzi? No więc produkuje, sypie nawozy NPK, czyli azotowo-fosforowo-potasowe. Gleba jest wyjałowiona, stosuje pestycydy, które wyjawiają glebę, stosuje orkę ciągle na tej samej głębokości, wytwarza się tak zwana podeszwa płódna. Nie szanujemy matki ziemi, nie szanujemy wody, nie szanujemy powietrza. Mamy to wszystko w 4 literach, tak prawdę mówiąc. I sami na siebie kręcimy bat. No dobrze, obiecałem, że już nie będę może gadał, więc mniej skończę te dywagacje i teraz słuchajcie, udostępnię ekran i jak bardzo często to robię, udostępnię bardzo ciekawy artykuł moim zdaniem. Posłuchajcie. Artykuł, który się ukazał na portalu ekologicznym jeszcze 2 maja 2024 roku, czyli jest po prostu to taka fajna świeżynka. Profesor J, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, mam już problem z jedzeniem, bo za dużo o nim wiem. Artykuł napisany przez pana Tomasza Borejzy. To czytałam, że jabłko, które kupujemy w sklepie, trzeba myć średnio 1,5 minuty, żeby się nadawało do spożycia. To jest przerażające, jak nas trują. Coś, co w Polsce przez lata było symbolem zdrowego jedzenia i w ogóle symbolem Polski, trzeba myć przez 1,5 minuty, żeby dało się to zjeść. I to nie dlatego, że tam jest kurz albo jakiś brud, dlatego, że tam są substancje konserwujące. Kiedy mnie zdarzy się kupić takie jabłka, to moczę je w misce przez kilka minut, żeby to wszystko się powalniało. W ogóle mam już problem z jedzeniem, bo za dużo o nim wiem. Mówi profesor Paulina Kramar z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapytana o pestycydy w żywności. To jak dzisiaj wytwarzamy żywność jest prawdziwym szaleństwem.
I to niezależnie od perspektywy, z której na to popatrzymy. Jest to szaleństwo zdrowotne, bo produkcja jest oparta o ogromną ilość chemii rolnej i lekarstw, w tym antybiotyków. Jest to szaleństwo, kiedy chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, bo wielkie monokultury oraz fermy przemysłowe są niestabilne i wrażliwe na liczne zagrożenia. Jest to szaleństwo, gdy spojrzeć na środowisko naturalne. Coś, co mogłoby wspierać naturalne ekosystemy, jest ich wielkim zabójcą, który przy okazji niszczy ziemię, lasy i owady, od których wszyscy zależymy. Ale jest to też szaleństwo ekonomiczne, bo wszystko jest ułożone tak, że zwyczajni rolnicy z trudem utrzymują się ponad powierzchnią, a śmietankę z ich ciężkiej pracy spijają największe i najbogatsze korporacje rolne świata. Urządziliśmy sobie to w taki sposób, że jednocześnie trujemy siebie, świat i społeczeństwo. I tu pani profesor mówi, żeby jedzenie było dobre, musimy dbać o przyrodę. W książce odwołać katastrofę. Pestycydy w żywności. Żeby zrozumieć, co stało się i nadal dzieje się z naszym jedzeniem, trzeba na chwilę zapomnieć o wyobrażeniu, które większość z nas pielęgnuje. Takim, że żywność, która trafia na nasze stoły, sorry, nie żywność, bo pani profesor tu błąd popełnia, który ja bardzo często popełniam. Pędzimy, nie żywność, tylko produkty do jedzenia. No ale dobra, później będziemy używać sobie tego pojęcia żywność. Więc takim, że żywność, która trafia na nasze stoły, jest wytwarzana przez małych i średnich rolników, którzy pracują w zgodzie z prawami natury. To oczywiście bzdura, to jest prawda. Mają kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt hektarów pól i pastwisk, na których hodują szczęśliwe kurki, świnki, krówki i kuski. Tak jeszcze czasami bywa, ale jest to już bardziej wyjątek niż reguła. Produkcja żywności to dziś wielki biznes i wart wiele miliardów rynek, który został zdominowany przez potężne korporacje. Rządzą nimi prawa kapitalizmu i to kapitalizmu w jego najbardziej brutalnym, globalnym wydaniu. To dlatego każdego roku na świecie sprzedaje się na giełdach finansowych i w postaci instrumentów finansowych wielokrotnie więcej pszenicy, niż produkują jej wszystkie gospodarstwa rolne na planecie. A przy okazji, kochani, pszenica to jest świństwo. To jest jedna sprawa. I tutaj, teraz na giełdzie, cytat, teraz na giełdzie w Chicago negocjuje się co roku ilość pszenicy równą 50-krotnej światowej produkcji. Inaczej to ujmując, spekulowanie pszenicą daje obroty pieniężne 50 razy większe niż wynosi wartość produkcji tego zboża. Pisał Martin Caparros w alarmującym głodzie. To uzmysławia, o jak wielkie pieniądze chodzi. I samo w sobie może nie miałoby wielkiego wpływu na ilość szkodliwych środków, które są w naszym jedzeniu. Ale wśród największych graczy zarabiających na tym wielkim strumieniu pieniędzy, obok producentów żywności i spekulantów, są także spółki biochemiczne. A te zarabiają przede wszystkim na sprzedawaniu chemii rolnej. W interesie takich firm jest oczywiście to, by na świecie używano jej jak najwięcej. A ponieważ pieniędzy mają bardzo dużo, to są w stanie skutecznie dbać o marketing, lobbying oraz budowanie gospodarki, która gwarantuje im zyski. Jak się buduje taką gospodarkę? Bardzo prosto. Trzeba, tak jak to robi narkotykowy dealer, uzależnić od siebie klientów. Dać pierwszą działkę i czekać, aż przyjdą sami po kolejne. A dokładnie to wydarzyło się na świecie. Wykładam syntetyczny nawóz, który przy zbyt intensywnym użytkowaniu osłabia glebę i rośliny. Co dzieje się dalej? Mam ogromne problemy z robakami i chwastami. I znowu środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze. Im częściej, tym gorszy stan gleby, im większe obciążenie. Tłumaczył główny bohater serialu Rolnictwo na nowo, Farm Rebellion, Benedict Bussell. A im gorszy stan gleby i jej większe obciążenie, tym więcej trzeba kupować środków ochrony. Wykorzystanie pierwszego produktu zmusza do wykorzystania kolejnych. Jest to więc prawdziwy raj dla sprzedawcy pestycydów i koszmar konsumenta, bo jabłko
Tak się przynajmniej zaleca. Trzeba później myć przez 1,5 minuty, by nadawało się do jedzenia. Kochani, kiedyś miałem wykład w Krakowie, to było sporo latek temu, może 9-10, i tam mówiłem, że no jabłka, sady są pryskiwane nawet kilka razy w ciągu roku, a jeden pan podnosi rękę, mówi: panie Januszu, czy mogę coś panu powiedzieć? Proszę bardzo, proszę pana, pan się myli. Nie kilka razy do roku, nawet kilkadziesiąt razy po każdym deszczu. Ja mówię: to aż niemożliwe. No, wykazałem się ignorancją, bo mnie się wydawało. Natomiast okazało się, że to jest sadownik. I on sam powiedział, mówi: proszę pana, dlaczego my sadownicy, jako jedna z największych grup, najczęściej umieramy z powodu nowotworów i przedwcześnie. Ręce rozłożyłem. Do tego to zaklęte koło nigdy się nie kończy, bo im więcej chemii rolnej wykorzystuje się, tym słabszy staje się naturalny ekosystem takiego gospodarstwa. Z roku na rok jest więc gorzej, a kiedy znikają z niego owady, stawonogi, organizmy zamieszkujące gleby, mikrobiota jelitowa. Uprawy nie mogą się bronić same, więc producent jest skazany na ogromną ilość środków ochrony. Problem jest powszechny, bo dzisiejsze rolnictwo jest zdominowane przez wielkoobszarowe monokultury, które są bardzo niestabilne i nie potrafią same bronić się przed chwastami szkodnikami. Muszą być przed nimi chronione za pomocą środków chemicznych. I tu cytat. Używa się więc ogromnych ilości insektycydów, czyli pestycydów zabijających owady. Aby usunąć gatunki roślin zwane chwastami, stosuje się z kolei herbicydy, pestycydy zabijające rośliny. Wykorzystuje się też na przykład fungicydy przeciwko grzybom, rodentycydy przeciwko gryzoniom, nematocydy przeciwko nicieniom, a w hodowlach zwierząt antybiotyki. Jest to cała gama toksycznych substancji. Efektem takich zabiegów ze stosowaniem nawozów sztucznych włącznie jest dramatyczne wyjaławianie gleby, opowiada profesor Paulina Kramasz w książce Odwołać katastrofę. To samo napędzający się mechanizm, który jednocześnie nam szkodzi i uzależnia od siebie. Później okazuje się, że czego nie kupimy, to się trujemy. Kiedy zrobisz badania poziomu glifosatu w niektórych rodzajach żywności, mówił mi Jakub Jędrak, gdy rozmawiałem z nim pisząc tę samą książkę, to wychodzi, że te normy bardzo często zostały wielokrotnie przekroczone. Przekonali się o tym chociażby aktywiści, pomysłodawcy projektu Food Rentgen. Badali oni m.in. różne kasze i płatki śniadaniowe. Ze sklepowych półek wzięli opakowania jedzenia od różnych producentów i zlecili badania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach. 4 z 10 badanych kasz nie zawierały glifosatu. W 2 pozostałych glifosat był, ale w ilościach nie przekraczających normy, ale w 4 opakowaniach norma została przekroczona od 3 do 7 razy. A kasza to jest jeden z podstawowych produktów spożywczych. Normy zawartości pestycydu zostały przekroczone kilka razy. Szaleństwo zdrowotne. Szaleństwem są nie tylko ogromne ilości chemii rolnej, które wykorzystuje się w uprawie roślin. Są nim także, może nawet bardziej, ilości antybiotyków i innych leków, które zużywa się w hodowli zwierząt. Ta jest bowiem coraz bardziej oparta na fermach przemysłowych, a te z kolei opierają się na cierpieniu hodowanych zwierząt i co zresztą ma związek z cierpieniem świń, krów, kurczaków, antybiotykach. Z antybiotykami mamy ten problem, że używa się ich najwięcej nie do leczenia ludzi, tylko do hodowli zwierząt. To kolejny przykład czegoś wymyślonego, by służyć ludzkości, ale wykorzystywanego w sposób, który jej szkodzi, opowiada profesor Paulina Kramasz. Antybiotyki wykorzystuje się do produkcji żywności, między innymi dlatego, że zwierzęta hoduje się w systemie ferm przemysłowych. Żeby możliwie szybko wytworzyć jak najwięcej mięsa, bardzo często chowa się tylko jedną wystandaryzowaną rasę. Na przykład w Polsce coraz częściej hoduje się świnie, które jako prosiaki importuje się z Danii, przodującej w hodowli tych zwierząt. A jednocześnie chowa się je w dużym zagęszczeniu. Po doświadczeniach pandemii
koronawirusa, chyba każdy zdaje sobie już sprawę, że to przepis na epidemie, do których zresztą często dochodzi. Opowiada i podkreśla, że chorobom zwierząt sprzyjają także warunki, w których są hodowane. Brak przestrzeni, światła, spędzanie całego życia w budynku. Po co świnka się urodziła, żeby ją po prostu zabić zwyczajnie? Trudno się dziwić świni, że jest zestresowana, kiedy trzyma się ją w klatce, w której ona prawie się nie mieści. Przez taki stres zwierzęta mają mniejszą odporność, więc wśród nich łatwiej rozprzestrzeniają się choroby, tłumaczy. A kochani, z nami, z ludźmi to nie jest tak? Im więcej stresów, tym mniejsza nasza odporność. Proste. A im większe ryzyko chorób, tym więcej czego? Antybiotyków. Te są więc na przykład w mięsie zwierząt z ferm, ale przecież nie tylko, bo opowiada profesor Paulina Kramasz, antybiotyków używa się w bardzo dużych ilościach. Do organizmu nie wchłania się cała dawka, więc trafiają one do odchodów i moczu, a z nimi do środowiska. A ze środowiska, kochani, poprzez glebę trafia to do wód. Antybiotyki. I nam się wydaje, że ta woda, taka dygresja tutaj, którą czerpiemy z rzek, z jezior do picia, uzdatniamy, jest czysta. Nie, zawiera masę antybiotyków, dlatego że oczyszczalnie ścieków mogą wytłuc na przykład pod chlorynem sodu, czy w jakiś inny sposób bakterie. Można je oczyścić tą wodę mechanicznie, z zawiesin i tak dalej, ale nie usunie się leków i różnego rodzaju chemii, dioksyn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i tak dalej, i tak dalej. Woda to jest mój konik, wiem coś na ten temat. Nie wiem, co można myśleć o ludzkości. Nie wiem, gdzie myśmy zabrnęli jako ludzkość. Szalone ryzyko. Kiedy już antybiotyki trafiają do środowiska, to stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju lekoodpornych bakterii. Dzieje się tak dlatego, że te mikroorganizmy mają bardzo krótki cykl życiowy, więc bardzo szybko ewoluują. Przystosowują się do nowego środowiska, w tym również do antybiotyków. Co więcej, gdy już nabędą taką odporność, tworzą mechanizmy przekazywania jej między osobnikami. Dlatego przybywa chorób niereagujących na antybiotyki. Pojawiła się kiła, której one nie zwalczą. Przyjemna choroba. Są też lekoodporna gruźlica i lekooporne grądkowce. Opowiada profesor Paulina Kramasz o zagrożeniu. Oczywiście, a słuchajcie, a wędrując do szpitala na przykład, bo zachorowałaś, co możesz ze szpitala wziąć? Gronkowca złocistego, pałeczki ropy błękitnej i tak dalej, i tak dalej. Sami lekarze nieraz mówią, można się u nas w szpitalach zarazić. To pokazuje, że taki sposób hodowli zwierząt jest szaleństwem, także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Stwarzając tak dobre warunki dla ewolucji i rozwoju mikrobów i gramy z epidemiami. Tak bardzo, że trzeba raczej pytać nie o to, czy do nich dojdzie, ale o to, kiedy do nich dojdzie i jak bardzo będą groźne. Tym bardziej, że ryzyko ciągle rośnie, bo hodowla zwierząt jest coraz bardziej przemysłowa. Na świecie, na przykład w Chinach, powstają już fermy, w których hoduje się setki tysięcy, a nawet ponad 1 milion świń. Choć zagrożenie epidemiologiczne jest tutaj najważniejsze, to nie jest jedynym ryzykiem. Duże skupienie zwierząt w jednym miejscu powoduje, że jak cokolwiek pójdzie nie tak, to mogą zginąć wszystkie. Tak było chociażby na Ukrainie, gdzie doszło do sytuacji, w której Rosjanie zniszczyli źródło prądu jednej wielkiej przemysłowej fermy. Jednocześnie brakło paliwa do awaryjnych generatorów i skutkiem było to, że 4 miliony kur padły z głodu i pragnienia. Bez prądu nie było ich bowiem jak karmić i poić. Bo my mamy takie czasami wyobrażenie, że przychodzą pracownicy, sypią ziarno i tak dalej. Nie, tam gdzie są tysiące kur, tam jest automatyka pełna. Więc gdzie i jak robić zakupy? Co jemy, jak można to zmienić? Pestycydy w żywności? Posłuchajcie podcastu z profesor Pauliną Kramasz. Oczywiście tutaj nie będziemy tego w tej chwili słuchać,
Ale linki do tej audycji oczywiście znajdą się, do tej audycji tutaj znajdą się w opisie tej mojej audycji oczywiście. Szaleństwo środowiskowe. Gdy naukowcy sporządzili ranking powodów, które prowadzą do tego, że żyjemy w czasach kolejnego wielkiego wymierania gatunków, rolnictwo umieścili na drugim miejscu. Wytwarzamy żywność, a jednocześnie niszczymy życie wokół nas. W glebie jest coraz mniej bakterii, tych bakterii glebowych, bo zabijamy je antybiotykami. Podczas produkcji pożywienia, produktów do jedzenia, emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, które przyspieszają zmiany klimatu. Do środowiska trafia bardzo dużo azotu i fosforu. Tłumaczył profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdy zapytałem go, skąd tak wysoka pozycja rolnictwa. A powody można mnożyć. To rzeczywiście jest tak, że nawozy sztuczne niszczą glebę, rzeki i morza. Ale jest także tak, że zwierzęta na farmach przemysłowych są karmione paszami, które sprowadza się z drugiego końca świata, karczując pod ich uprawę między innymi dziewicze lasy Amazonii. Absurd? Z pewnością. Jednak tak jest taniej. A w tym wszystkim chodzi głównie o to, żeby zarobić jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem. Do tego nafaszerowane chemią i antybiotykami odchody nie nawożą, tak jak rolnicy robili to w przeszłości pól, tylko prowadzą do skażenia środowiska obok przemysłowych ferm. Przywrócić normalność. Jest coś pozytywnego. Szaleństwem jest tu nie tylko skala zniszczenia środowiska, ale także to, że wiemy, jak robić to inaczej, ale nie trwamy w systemie, który, zdaniem ludzi takich jak profesor Paulina Kramasz, musi się załamać. Doskonale wiemy, bo uczyliśmy się tego przez tysiące lat, jak wytwarzać żywność w sposób, który wspiera środowisko, zamiast je niszczyć. Jeszcze niedawno było to czymś normalnym i oczywistym, a dziś zyskuje brzmiące naukowo nazwy, o których laika boli głowa, tak jak rolnictwo regeneratywne lub organic, i jest etykietowane jako droga ekologiczna moda dla tych mieszczuchów, których na to stać. Szaleństwo, to jest takie drogie. Dlaczego ten produkt ma być taki drogi? Bo inne produkty do jedzenia są, kochani, tanie jak barszcz. Tanie. Weźmy pod uwagę, załóżmy mleko i twarogi. Przepraszam, sery żółte. Jeżeli weźmiemy tylko ceny po prostu w sklepach detaliczne. Jeżeli litr mleka przeciętnie kosztuje na przykład 4 zł 50 groszy, 4,70 zł, a żeby wyprodukować kilogram sera żółtego trzeba około 15, czasami do 20 litrów mleka, no to weźmy pod uwagę 4 zł razy 20 litrów. 4 zł razy 20 to jest ile? To jest 80 zł, tak? Koszty byłyby produkcji. Ja mówię, liczę netto tylko. Przepraszam, liczę ceny detaliczne. To ile kilogram sera żółtego w sklepie kosztuje? Kosztuje 80-120 zł? Zazwyczaj taniej znacznie. To co w tym serze jest w takim układzie? Proste liczenie. Dobrze. Więc ekologiczna moda, droga moda. A przy okazji dodam, produkty przemysłowe za to muszą być drogie. Telewizory, samochody. Czy naprawdę one są takie drogie? O nie! Tylko chodzi o to, żeby przekierować strumień pieniędzy z żywności na produkty przemysłowe, techniczne. Więc w pewnym sensie ta ekologiczna moda, droga moda dla mieszczuchów słusznie jest, bo rzeczywiście świat urządziliśmy sobie tak, że na dobre jedzenie stać niewielu, a większość musi się zadowolić tanią, ale nafaszerowaną pestycydami, antybiotykami oraz niesmaczną żywnością z sieciowych supermarketów. Tak jest, ale czy tak być musi? Niekoniecznie. Wszystko to można wymyślić na nowo, a pieniędzy też nie powinno zabraknąć. Wydajemy miliardy na dopłaty do różnych rzeczy, które ktoś uznaje za ważne. Od wydobycia węgla po elektryczne samochody.
Nie miałbym nic przeciwko temu, by część z tych pieniędzy trafiła do ludzi, dzięki którym mogliby w Polsce zbierać i tanio kupować jabłka, których nie trzeba myć przez 1,5 minuty, żeby dało się je zjeść. A zyski z tego zostawałyby w kraju, a nie płynęły do korporacji, które już i tak są bardzo bogate. Kochani, autorem jest pan Tomasz Borejza, dziennikarz naukowy, członek European Federation for Science Journalism, publikował w tygodniku Przegląd, Przekroju, Onet, Kulturze, a także w magazynach branżowych, autor książki Odwołać katastrofę. Ciekawe bardzo spojrzenie, prawdziwe, współgra z tym, co wiem, jak myślę. Mamy dzisiaj, kochani, problem z 2 syndromami. Mamy syndrom niedoboru i syndrom nadmiaru. Tutaj między wierszami to było. Syndrom niedoboru, czyli syndrom niedoboru składników prawdziwie odżywczych, witamin, minerałów, polifenoli i tak dalej, składników tak zwanych sekundarnych, błonnika. I mamy syndrom nadmiaru. Czego? Pestycydów, hormonów, antybiotyków, wszelkiej, jak to mówią u mnie na Podlasiu, troszeczkę to jest taki rusycyzm, psiakaja psiaczyna. Wszelkie dziadostwo, tak prawdę mówiąc. I dziwimy się, że my chorujemy. Organizm sobie nie radzi. Wchłaniamy w siebie te kilogramy różnego świństwa, toksyn, dochodzi zatoksycznienia, powstają kwasy. Ciągle o tym mówię. Zakwaszenie organizmu, kwasica metaboliczna niskiego stopnia, lekceważona kompletnie, nieznana ciągle. Bo ogromna większość lekarzy mówi, to jest bzdura, nie ma czegoś takiego. Myli w ogóle zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych, czyli interstycjum, z kwasicą krwi, czyli z acydemią. Zakwaszenie krwi to jest, czyli inaczej kwasica metaboliczna, bzdura. To jest nieprawda, to jest pomylenie pojęć. Kwasica metaboliczna to jest kwasica, zakwaszenie przestrzeni międzykomórkowych. A kwasica krwi to jest zupełnie co innego. No ale w razie czego, jak ktoś jest zainteresowany, to zajrzyjcie na moją playlistę Odkwaszanie i tam jest chyba 40 parę czy 50 parę audycji na temat zakwaszenia. Możecie sobie wybrać pewne tematy do wyjaśnienia. Kochani, bardzo ciekawy artykuł. Mam nadzieję, że was to tak ruszyło, ale myślę, że niekoniecznie negatywnie, tylko pozytywnie, bo zawsze jest światełko w tunelu. Tym światełkiem jest to, że coraz więcej o tym wiemy, że rośnie świadomość, rośnie nasza niezgoda na to, żeby to było, że możemy czytać, co zawierają te produkty do jedzenia, które kupujemy w sklepach i tak dalej, że możemy się temu przeciwstawić. Że jeżeli ktoś chce, to faktycznie jednak możemy wbrew pozorom zarabiać więcej. Ja na przykład od ponad 20 lat się suplementuję, od 12 lat bardzo regularnie. A jak zacząłem, byłem emerytem, który miał jeszcze obciążenia finansowe, o tak. Nie wyobrażam sobie, że mnie może być stać na to, żebym wtłaczał w siebie suplementy miesięcznie za 1000–1200 zł. Doprowadziłem tego, że stać mnie na to. Każdego z na to stać, tylko trzeba najpierw chcieć, a nie mówić, ale to niemożliwe, łatwo się panu wymądrzać i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jeżeli ktoś chce, to chcenie może przerodzić na możliwości. Faktyczne możliwości. Ja to przerobiłem podobnie jak wielu moich znajomych, którzy też mówili, ale Janusz, czy panie Janusz, ale no ja nie zarabiam tyle, no mam te 3–4 tysiące złotych i tak dalej, no nie stać na to, bo żona zarabia mniej, koszty i tak dalej. Ja mówię, tak, to trzeba zarabiać więcej, ale to jak, no to skąd taką pracę wezmę? Ja mówię, są metody, są sposoby. Uczciwe, etyczne oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Wielu z moich znajomych poszło tą ścieżkę, ale cóż mniejsza z tym. Kochani, trzeba zacząć dbać naprawdę o siebie, bo mamy dla siebie nasze zdrowie, naszą sprawność dzisiejszą. Jeżeli dalej będziemy iść tą starą ścieżką tego dziadostwa, no to przepraszam bardzo, no na Titanicu też ludzie płynęli. Było ostrzeżenie, że góry lodowe, ale płynęli dalej, orkiestra grała, nic nie zrobili.
No taka metafora. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. To kolejne moje wywlęczanie się. Jak zawsze życzę wam najlepszego pod słońcem. Wyzwólcie z siebie najlepsze pozytywne energie. Uwierzcie w to, że możemy. Razem. Jeżeli tylko się nas zbiera masa krytyczna nas, myślących inaczej, którzy mówią dość tego, opór, sprzeciw, brak mojej zgody, to potężna taka chmura powstanie, że tak powiem morfogenetyczna, tego sprzeciwu, tego braku zgody, że to będzie oddziaływać, bo tak to działa we wszechświecie. We wszechświecie świadomości, w kwantowym świecie. Kochani, jeszcze raz poproszę Was o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się tą wiedzą z innymi, po prostu przesyłanie linków do tej audycji innym swoim znajomym. Budźcie się i budźcie innych. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za te Wasze wszystkie wpisy, które są, bo dzięki temu ten kanał żyje. Nie mam też tutaj żadnych patronów, Patronite. Na razie jeszcze nie wstawiam próśb, postaw mi kawę, czy coś w tym rodzaju. Tylko przysłowiową, metaforyczną. Robię to po prostu sam, pracuję, wybieram. Czasami brakuje mi czasu. Ostatnio brakowało. Akurat siedziałem bardzo mocno nad wydaniami 2 książek. To zabierało masę czasu, no i akurat przez tydzień nie zrobiłem ani jednej audycji. No i tak to bywa czasami. Słuchajcie, trzymajcie się. Dużo optymizmu Wam życzę. Najgorsze jest narzekanie. Więc uśmiechy na twarz, banan i sprawa załatwiona. Najlepszości, papacki. Cześć. Do następnego spotkania. Dobrze, wstrzymuję, zatrzymuję.